Witam. Dzisiaj 25 lipiec 2025, więc właściwie jakby urodziny dnia w dziwny sposób. Oczywiście nie miesiąca, tylko tymi 25. Właśnie nie wiem, czy dzisiaj będzie live, bo jest taka sytuacja, że ja cały czas, dzisiaj wyjątkowo zajęty dzień i to w taki emocjonalny bardzo sposób, dlatego że jestem na planie i w tej chwili po prostu idę dokładnie wracam z domu i muszę wejść do sklepu, załatwić kilka rzeczy, ale za chwilę znowu wracam na plan. No i będę prawdopodobnie do późnych godzin porannych, właściwie nocnych, a właściwie rannych. Dlaczego? No, brak czasu urlopów, a ja jestem na miejscu, no więc koledzy mnie poprosili, żebym był na planie, bo to zawsze jeszcze jedno oko artystyczne potrzebne. No cóż, mieliśmy dzisiaj omawiać na live Lwa i te cechy złe. No mnóstwo jest tych cech złych. Numer 1 to pycha, zbyt przegrzanie jakby swoich pragnień. Ciekaw jestem, czy mi mam nadzieję, że nie będzie żadnego obciachu z tą muzyką związane. A jak będzie, no to trudno, zobaczymy. Ja zaraz uciekam stąd, bo idę przez skwer pana Niemczyka. No i właśnie to jest najważniejsze, żeby się znaleźć jak najdalej tej muzyki, chociaż nie wiem dlaczego, ale YouTube jest wyczulony na te wszystkie twórcze pomysły, ale już jesteśmy zupełnie gdzie indziej i będziemy tworzyć zupełnie inne działania, także właściwie trzeba przyznać, że to wszystko daje nam, i mamy właśnie skwer Niemczyka. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, ale chyba tak. No więc na tyle starczy. Jesteśmy. Teraz z tyłu za mną zobaczycie ten skwer Niemczyka. No jest troszeczkę zaniedbany. Tak zresztą, no cóż, miasto ciągle inwestuje nie tam, gdzie potrzeba. Mamy dosyć duże kłopoty. Niektórzy wygrywają swoje pieniążki nareszcie. Niektórzy wygrali i to duże pieniądze od miasta. Akurat taki jeden z moich znajomych na pewnym etapie mojego życia wreszcie odkuł się, ale to trwało 10 lat. No więc wyobraźcie sobie 10 lat czekać na pieniądze, to w tym momencie albo nawet więcej. Ja nie chcę mówić co za budowa, bo to było tych budów mnóstwo. No i krótko mówiąc, zbankrutowała firma przez działania tutaj. Ale nareszcie jakoś się udało. Dobrze, zostawmy to. Ale to też jest lew właśnie. Przewartościowanie, przede wszystkim zbyt wybujała fantazja, ambicje. Co to nie ja nie dam sobie rady, dam sobie radę. No i właśnie zobaczymy, czy sobie dasz radę, jak się dowiesz, że zbankrutowałeś, że nie jesteś w rzeczywistości samowystarczalny, no bo trzeba mieć finanse i to wszystko, albo zaplecze jakieś takie, co jest najtrudniej zdobyć, zaplecze po prostu szerokie plecy. No, były takie lata, gdzie naprawdę wszystko istniało i funkcjonowało w fantastyczny sposób, a w tej chwili no trudno, konkurencja i wolny rynek i to wszystko, co jest, światło dosyć duże. No i to wszystko działa w ten sposób, że niezbyt wesoło, no ale trzeba przyznać, że tak się dzieje i tak jest. Następna tych cech lwa, powiedzmy takich negatywnych, jest mnóstwo. Po pierwsze, następna rzecz, która jest
chwalenie się sobą. Lwy lubią chwalić się, ale najważniejsze, żeby je chwalić. Ale to jest dla nich pozytywne i one odbierają to tak zwane, jak to młodzi ludzie mówią, cukrowanie, czy też słodzenie. Lwy jeszcze oprócz tego są bardzo zazdrosne. To wszystko przez te samochody jadące, ten szum, ale musicie znieść. No oczywiście, że mógłbym wyciszyć tutaj, założyć jakieś filtry, ale uważam, że lepiej w takiej naturalnym hałasie nagrywać, niż kombinować coś z dźwiękiem, bo krótko mówiąc, to też się traci na jakości. Tutaj na jakości dźwięku, chociaż nie jestem pewien, jak to nagrywa w tej chwili, bo ostatnio coś widzę, że mikrofony robią sobie jakieś dziwne swoje sposoby mają. DJI ma takie jakieś dziwną charakterystykę, no ale trudno, musimy to też przeżyć. Następnie lwy, jeżeli patrzymy na lwa, też te źle wychowane lwy, te, które miały kłopoty kiedykolwiek, ja nie mówię tutaj o kłopotach jako kłopoty, ale leniwe, lwy nie dochodzą do tego piedestału najwyższego, o którym przecież mnie tutaj chodzi najbardziej, żeby lwy wykorzystały cały swój potencjał intelektualny i nie tylko, bo wówczas dzieje się coś takiego, że wchodzą jakby, cofają się do siebie, do 12 sektora, czyli do raka i zamykają się w swojej skorupie, no i wtedy rozpoczyna się ogromna walka, przede wszystkim psychiczna. Ta psychiczna walka jest bardzo niebezpieczna, dlatego że wówczas wiecie, o co chodzi, bo to wtedy już uderza się o medycynę i o psychiatrię, bo psychologia nie starcza. Znowuż mamy mnóstwo samochodów i każdy dąży w swoim kierunku. Znaczy wszystkie w jednym kierunku. Tam jest widzew. W tym kierunku, w którym jadą. My idziemy w przeciwległym. No i macie tramwaj łódzki, który wyjątkowo szumi. No i mamy chwilkę spokoju i możemy omówić następną cechę lwa. Następna cecha lwa, która jest, to jest lenistwo. Lenistwo jest doprowadzone do perfekcji. Dlaczego? Po pierwsze, to jest właściwie pozytywny etap w życiu lwa. Dlaczego? Dlatego, że lenistwo to, jeżeli poparte jest analizą, jakąś myśleniem, to wtedy są wspaniałe wnioski. I jeżeli weźmy pod uwagę na przykład chociażby tutaj naród niemiecki, który jest wyjątkowo leniwy, myśli i wytwarza różne narzędzia, maszyny, które pomagają w konstrukcji i uważamy, że oni są techniczni. Właśnie to jest właśnie lenistwo. I jeżeli bierzemy takie lenistwo u lwa, no to jest wspaniała rzecz, bo on wtedy, leżąc na tym swoim szezlongu, o którym tak często mówię tutaj jako najbardziej wygodnym miejscu dla lwa i to jest taki jego tron, bo to półsiedząca, półleżąca pozycja. No i w tym momencie mamy wygraną, bo on wtedy kombinuje w swojej psychice, jak ma udoskonalić, czy jak ma uwzględnić te swoje działania i te wszystkie swoje wspaniałe pomysły, które są w gruncie rzeczy
trzeba przyznać, że bardzo mocno usankcjonowany jakimś, nazwijmy to, dobrobytem, tak? Bo jest to kwestia, która daje szansę na takie, a nie inne zdobycze łatwiejszego życia. No i teraz, jeżeli patrzymy z punktu widzenia obserwatora, uważamy, że to jest śmierdzący leń, bo nic nie robi, tylko leży. No i co robi? Myśli. Nad czym? A cholera go wie. No i właśnie tutaj mamy mankament, że ten lew wpada na świetne pomysły i ten lew jest twórczy. I ta twórczość też jest właściwie, czy jest pozytywna, czy jest negatywna. Z punktu widzenia naszego negatywna, ale z punktu widzenia społecznego pozytywna. No i tutaj rozgrywa się ta bajka i ta bajka jest taką bajką charakterystyczną bardzo, bo jeżeli patrzymy ogólnie na lwy, czy na wykształcone, czy nie wykształcone, one wszystkie mają mniej więcej te same pomysły i ta sama realizacja. Ja nawet ostatnio spotkałem lwa, który nie miał w ogóle wykształcenia żadnego, a w Wielkiej Brytanii był dyrektorem firmy. I co było dla mnie zaskoczeniem, że on, jadąc do Anglii, miał tam ileś lat, bo uciekł właściwie tutaj od tej rzeczywistości. Skończył ledwo co, przypuśćmy, tak jak zrozumiałem, bo nie jestem pewien, czy był w liceum, czy nie był w liceum, bo z tego wynikało, że raczej go dotknęła jakaś pustka i po szkole podstawowej chyba jakaś szkoła byle jaka, no więc możliwe, że to była zasadnicza albo jeszcze jakaś inna, ale która nie była ukończona i on potem poszedł do jakiejś innej szkoły. Nie mogłem się zorientować i właśnie wyjechał do Anglii, gdzie małymi kroczkami doszedł do dyrektorskiego stanowiska w bardzo poważnej firmie. Sprawdzając to, a mając dosyć dobre kontakty akurat ze Szkocją, moja przyjaciółka była naczelnikiem banku i miała tylko wykształcenie średnie. No więc tutaj ta możliwość też jest i taka, gdzie u nas raczej się preferuje wykształcenie zgodne z stanowiskiem, co jest właściwie, trzeba przyznać, w pewnym sensie błędem ogromnym, dlatego że ten błąd nie występuje w pewnych dziedzinach, jakich jeżeli uczymy zawodu ekonomii czy jakiegokolwiek działania kapitałowego, gdzie tutaj fabrykanci czy też bankowcy ćwiczą swoje dzieci w tym kierunku, no to oczywiście, że tak. Zresztą w dawnych czasach taką szkołą był WUML, jeżeli pamiętacie, a jeżeli nie, to zapytajcie się osób starszych, czy też sąsiada, co to był WUML i on wtedy wam wytłumaczy, bo wtedy właśnie wchodziło się na ten poziom bardziej intelektualny w tamtych czasach i zostawało się jakimś pierwszym albo drugim, albo jakimś dyrektorem, czy kierownikiem jakiegoś działu, czy tam jeszcze kimś, bo to były osoby zaszeregowane do takich, a właściwie naznaczone na pewne swoje stanowiska i to jest właśnie ta lwiastość. Bo jeżeli teraz mamy lwa i popełnimy w jego życiorysie mianowicie takie działania, posadzimy go na jakimś takim bardzo wysokim stołku, co da mu, no jakby nie było, ogromną satysfakcję. Chyba tylko o to chodzi i chyba to jest najważniejsze. Słuchajcie, ja już dochodzę do miejsca, do którego mam dojść. Zaraz wam pokażę. To jest właśnie galeria
łódzka. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam macie kościół, który się odbija w tym wieżowcu. Coś przepięknego. Ja cały czas marzę o tym, bo wtedy kościół dawniej ewangelicki, dzisiaj kościół jezuitów. No i cóż, zostawiam Was na chwilę, a za chwilę znowu się pojawię. No i właśnie wyszedłem z galerii, tylko troszeczkę rozciągnę się. Poczekamy chwileczkę. No, chyba już jest dźwięk. Halo? Czy już? Czy jeszcze nie? Raz. Jest. No więc już jak jest dźwięk, to jest bardzo dobrze. Wyszedłem z galerii, zapomniałem o mikrofonie. No cóż, czasami lwiastość to lwiastość. Oczywiście zakupy, powiedzmy, że się udały, to co chciałem, to kupiłem. Raczej kupiłem rekwizyty, a tak, o właśnie mnie widać tam w szybie, a tutaj zaraz pokażę Wam. Właśnie widać kościół i naprzeciwko ten wieżowiec. Wieżowiec jest tutaj po tej stronie, a tutaj widać kościół, który no, jest cały czas w remoncie. Tutaj u jezuitów odbywają się msze zdrowotne w ostatni poniedziałek miesiąca. Czy radzę? Radzę raczej tak, dlatego że to rozpoczął ojciec Kozłowski i naprawdę zdarzają się niesamowite historie tutaj. I według mnie, jeżeli ktoś ma jakiś problem, zapraszam, tu z całej Polski przyjeżdżają osoby, także już informuję. Jeżeli teraz patrzymy na to wszystko z punktu widzenia lwa, to musimy pojąć jeszcze o jednej rzeczy, która jest najbardziej, że mężczyźni spod znaku lwa czasami lubią być samotnikami i kobiety też dosyć często wybierają tą drogę. Nie jest to zbyt dobre, ale no, taka jest rzeczywistość i taka jest w założeniu prawda. No cóż, jeżeli ktoś wybiera taką drogę, a nie inną, my chyba pójdziemy troszeczkę inaczej, bo głupio zrobiliśmy. Mogliśmy przejść właśnie odwrotnie, bo będziemy wracać tą samą drogą, a tak to sobie zmienimy lekko tutaj naszą historię. No i dobrze, właściwie, a dlaczego by nie? Pójdziemy ciekawszą drogą. Mogliśmy pójść tutaj górą, ale to niewiele stracimy. Nie, jest siatka tutaj jednak. No jest. Można by było przejść. O tutaj wzdłuż i byśmy przeszli
na tą drugą stronę, ale tak to sobie zrobimy inaczej, żeby nie było tego hałasu, bo w tym hałasie nawet skupić się nie można porządnie. A ponieważ dzisiaj wieczorem nie będę miał czasu, bo muszę jednak jechać na plan. Jestem umówiony na godzinę 20 na planie, bo będziemy filmować. Znaczy nie ja. Ja jestem tylko tam pomocą, nawet nie dydaktyczną, tylko tak. Wiecie jak to w filmie, tutaj trzeba poprawić światło, tu trzeba poprawić to, trzeba zmierzyć, potem ja się dźwiękiem nie zajmuję, ja się zajmuję raczej ogólnie światłem i scenografią, bardziej mnie to intryguje, a grą aktorską absolutnie nie zajmuję się, bo to już robią operator i reżyser. Chociaż operator to właśnie jest ten, który operuje światłem. I właściwie na tym polega to. Ale no cóż, za chwilę się znajdziemy w tym miejscu. Tak wygląda róg Kilińskiego a Piłsudskiego. Musimy tam kiedyś wejść, tutaj pokazać jak to wygląda, bo jest to fantastyczne, jeżeli przyglądamy się tutaj pod tym względem. Rewelacyjne miejsce, słuchajcie, naprawdę jedno z ładniejszych w Łodzi pod względem architektury przestrzeni. Architektura w przestrzeni tutaj jest tak doskonała. Ja zrobię takie urywki, takie fragmenty tutaj, żebyście zobaczyli jak to wygląda, bo to jest znaczy nie rzadkość w Łodzi, bo to nieprawda. Czy ja tam mam przejście? Ja tam chyba nie mam przejścia, albo mam. Mam. Wchodzimy w ulicę Kilińskiego właśnie. Zobaczcie jak to wygląda. I musimy tak się znaleźć tutaj, jak jestem. No blok, nie blok, to jest raczej kamienica, bo trzeba odróżniać bloki od kamienic. Ale tam jest przejście. Zrobimy sobie wcześniej tutaj jakiś taki myk przez ulicę. O, akurat jest. Słuchajcie, jeden z najstarszych pubów łódzkich, które jeszcze istnieją. Takie puby, to jest pub pod Kasztanem. Cudowne miejsce i coraz bardziej przeżywa renesans, bo słuchajcie, to jest miejsce, gdzie chyba, ja nie wiem, czy nie jest 50 lat ma. Hotel Ambasador. Po drugiej stronie mamy, a to jest jedna z piękniejszych kamienic, uważam, w Łodzi. Nie wiem, czy ją widać. Zaraz zobaczymy. O, teraz. Zobaczcie, jest przepiękna. Kiedyś była tutaj apteka, a dzisiaj jest stomatologia chyba, czy nawet nie pamiętam po której stronie, ale chyba nie. Po tej drugiej stronie, po tej stronie była ta apteka. Bardzo interesujące miejsce kiedyś, bo ta apteka była bardzo w głębi. I tutaj wspaniali farmaceuci byli. Bardzo lubiłem tutaj przychodzić. Z tyłu mam Ambasadora, hotel. Kiedyś oczywiście przyjeżdżałem do tego hotelu Ambasadora, ale nie do tego, tylko nad stawami Jana. Tutaj zaraz pokażę z tyłu. O, tu. W tym bloku mieszka moja koleżanka. Czasami, jak będzie możliwość, to możliwe, że z jej apartamentu, bo to są takie małe apartamenty, tutaj zrobimy program,
bo jestem ciekaw, jak to wygląda w ogóle. To jest najciekawsze. Zresztą tutaj, jak widzicie, ja postaram się tak troszeczkę do góry, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. To jest tak dosyć intrygujące. No i właśnie o to chodzi, żeby to było takie dosyć ładne miejsce, trzeba przyznać. Tutaj za chwilę będzie mural, który czasami pokazuje, jak przechodzę tym miejscem, bo jesteśmy naprzeciwko parku, a właściwie Muzeum Kinematografii, które stworzył pan Szram. I bardzo dobrze, że to muzeum powstało, ponieważ my tutaj mamy szkołę filmową, bo to był właśnie ten moment, kiedy chciano zabrać nam szkołę filmową, która jest tutaj z boku. Tutaj. Właśnie to, tamten budynek taki wysoki, czerwony, co widzicie, to jest właśnie szkoła filmowa. No nie jedyny budynek, tam jest mnóstwo tych budynków. Właśnie w tym budynku działa mój kolega, którego na pewno z czasem poznacie i będziemy tutaj pokazywać nie jednego kolegę, tylko kilku, bo co innego są wykładowcy, a co innego są pracownicy, którzy pracują. On jest pracownikiem, z tym, że sam opowie sobie, co robi. A teraz tutaj właśnie wchodzimy w ten słynny mural. Bardzo ładny jest ten mural, ma coś w sobie takiego bardzo dziwnego w gruncie rzeczy. Tutaj bardzo ładnie wygląda. Tutaj chłopakom się popsuły nie hulajnogi, a rowery elektryczne. Ciekaw jestem, co się zepsuło. A tutaj chyba ostatnie miejsce, gdzie są gołębie hodowlane. Zaraz wam pokażę, bo to jest lepszy numer. I siedzi tam taki gołąbek. W Łodzi gołębie już w tej chwili, a tutaj na Widzewie, nawet w moim domu, było mnóstwo gołębiarzy. Właśnie tutaj takie gruchają. Wspaniałe klatki. To jest wspaniałe hobby, ale w dzisiejszych czasach gołąb, no cóż, dobrze, że się nie przyczepia ta beznadziejna forma, jaką przestąpiliśmy, a nie przestąpiliśmy, tylko nas wciśnięto i nie rozumiem, dlaczego tak jest. Nie mogę pojąć pewnych zasad, które nie zgadzam się z tymi zasadami. Jestem raczej człowiekiem, który uwielbia wolność i niezależność i jest to dla mnie podstawą mojej... Dobra? Nic tu nie ma, bo taki szum. No na szczęście nic. I na tym to polega ta wolność, niezależność, szlachetność i to wszystko, co się dzieje. Tutaj, no i właśnie wychodzimy na Muzeum Kinematografii. Zaraz przejdziemy takim nieoficjalnym skrótem, ale zobaczycie, jak to wygląda. No i zaczniemy od tej lwiastości. Ta lwiastość jest ciągle. Właściwie, gdybyśmy tak przyjrzeli się temu dokładnie, to tej lwiastości jest mnóstwo negatywnej, tylko trzeba widzieć tą sytuację, bo to jest sytuacja, która graniczy właśnie na granicy chwalenia się, a jednocześnie pod postawy osoby. I tu właśnie mamy wejście do naszego Muzeum Kinematografii. A zaraz, gdzie jest ten? Możecie sobie kupić bilet nawet. To będzie tutaj, tu i tu. Tutaj w innym języku, a to w innym języku. No i macie tutaj telefon. Możecie się dowiedzieć. Już nie będę w innym języku. Też możecie zatrzymać sobie.
No i tutaj macie cennik. Cenniki, także sobie przejedziemy tutaj. Nawet nie wiedziałem, że tylko do 18 oni funkcjonują. Myślałem, że dłużej, bo tutaj są czasami są różne imprezy związane z muzeum. A czy tu można przejść, czy nie można? Bo to jest, tutaj niby samochody nie jeżdżą, a czasami wręcz wyskakują nie wiadomo skąd i staje się to miejsce bardzo niebezpieczne. Nie jest ciemno, także zdejmę już okulary. No i ta lwiastość. Gdzie ona jest? Ta negatywna. W porównywaniu z sobą. Lwy. Widzisz, ja to zrobiłem. To. I to jest złe. Bardzo często lwice i zupełnie inaczej podchodzą do tego, bo czasami się ukrywają ze swoimi działaniami. Nie lubią z kolei konkurencji. Wyjątkowo lwy nie znoszą konkurencji. To jest bardzo charakterystyczne, bo w tym momencie, kiedy lew lubi konkurencję, to jest właściwie chwali się, że lubi. W rzeczywistości nie znosi, że ktoś może. To tutaj co macie, to cały czas jest Muzeum Kinematografii. I w tym momencie tutaj fabryka Karola Scheiblera. Rodzina Scheiblerów wyjechała. To, co się orientuje, to są w Argentynie, mają swoje przedsiębiorstwa, ale to jest jakby odłam rodziny, ponieważ ta rodzina zajmuje się tutaj działaniami na tkactwie chyba od bardzo dawna. Oni tu przyjechali, nawet mimo to, że oni mają tytuł von, bo przyjechali w ogóle z Bielska, ale w związku z tym, że jeden z nich walczył razem z Napoleonem i wyjechał tam. Właśnie Radziwiłłowie, właśnie tutaj i oni wyjechali tam i zrobili tam ogromną furorę, no, ogromne majątki zdobyli. Ja nie za bardzo potrafię genealogicznie to wytłumaczyć, ale no, jest to do wytłumaczenia. Na pewno dlatego, że tam wyjechali po wojnie. Albo może nawet na krótko przed wojną. Nie umiem odpowiedzieć na ten temat, bo jest to dla mnie troszeczkę nie tyle zagadka, co nigdy się tym nie zajmowałem. Przez przypadek tylko wiem. Jeżeli wracamy do tego samochwalstwa i do tego, że ja, to jest lwiastość i bardzo silna, dlatego też ja bardzo często mówię teraz o sobie, aby upodobnić się, między innymi ja wczoraj opowiadałem o tym, że my mamy taką tendencję do opowiadania o sobie po to, żeby się uwiarygodnić, a jednocześnie też między innymi w dawnych latach i w tej chwili też bardzo często robię taki manewr, że opowiadam jak o sobie tej... No znowu będziemy słyszeć tę muzykę. Opowiadam o sobie po to, żeby ta osoba porównała to z sobą. Jeżeli u mnie występowały takie wydarzenia, ja no muszę wyłączyć to, bo boję się, że będzie tragedia. Dogram w domu. Dobrze? Tak się umówimy. Obiecałem, że wracając już do studia, tutaj nagram dalszą część naszego złośliwego lwa
i tej negatywnej strony, chociaż właściwie by można było powiedzieć, że tego lwa jest mnóstwo. Byśmy mogli wszystkie, chociażby ten hałas, który dochodzi, bo specjalnie zostawiłem ten hałas, żeby Państwu pokazać, jak tu w studio dosyć głośno jednak jest, ale oprócz tego jeszcze działania, które są przy otwartych oknach. Oczywiście wszystkie okna są właściwie otwarte, no tak trzeba nazwać. I hałasy dochodzą z ulicy, ale ponieważ byłem na ulicy, więc uważam, że by była jakakolwiek spójność w tym wszystkim. No i jednocześnie jak lwy reagują negatywnie. No bardzo chcą, żeby ich dzieci były jak najlepsze, jeżeli mają dzieci. Te dzieci, kobiety lwy, wyjątkowo walczą. Nawet kiedy dziecko jest negatywne, one uważają, że jest pozytywne. Jest to w gruncie rzeczy bardzo dobre, ale z punktu widzenia nas, jeżeli oskarżamy to dziecko i ta matka na nas napada, w dodatku nie ma racji i to dziecko chcemy chronić przed jakimiś działaniami, bo na przykład to dziecko coś tam nabroiło, w pewnym sensie dla psychiki dziecka nie jest to dobre, taki rodzic, bo ten rodzic wytwarza w dziecku pewien kokon, albo też można by powiedzieć jakąś taką aurą, i to dziecko rośnie w nieświadomości. I to jest cecha znowuż dla matek i sygnał dla ojców spod tego znaku, aby no, wystrzegały się, zastanowiły się, czy nie robią tutaj błędu bardzo poważnego, ale oprócz tego jeszcze są mnóstwo innych błędów. Tutaj trzeba brać pod uwagę no, chociażby wewnętrzne mieszkania. Musi być najlepiej, żeby były lwie łapy, fotele skórzane i to wszystko takie, mnóstwo złota, mnóstwo się świeci. Ktoś powie, ale ja nie jestem taki. No jasne, że nie jesteś taki, dlatego że masz inaczej ustawiony ascendent i może się to kłócić z twoim znakiem lwa, a jednak lwy lubią przepych, złoto przede wszystkim, no i być w tym wszystkim zatopiony. To są bułeczki króla Midasa. No co tu ukrywać, jeżeli patrzymy pod względem mitologii i działania tego, że lew ma w pewnym sensie zdobyć. W jakiej formie to zdobędzie, nie jest to interesujące. Nikogo to nie interesuje, a już jego najbardziej nie. On ma zdobyć i ma być tym najważniejszym, tym pierwszym przed pierwszym. To by było dla niego najlepsze, ponieważ on wówczas jest w glorii i chwale. I ta gloria i chwała no jest jemu potrzebna do tej potęgi, czyli powiększania siebie o tą grzywę, tą aureolę sławy. To wtedy on jest pyszny. I to jest bardzo charakterystyczne. Czy inne znaki mogą być lwami? Oczywiście, że tak. Bardzo często występują wśród nie tylko z tej kolekcji baran, strzelec, chociaż strzelce mniej potrafią być lwiaste niż na przykład barany, bo barany bardzo często korzystają z tego, ale na przykład chociażby następny znak byk potrafi być bardzo często lwiasty, potrafi być bliźnięta, potrafią być lwiaste. Oczywiście, co jest powodem? Między innymi usytuowania ascendentu w lwie. Już widzicie lwa i przyglądacie się, a potem okazuje się, że to nie jest lew, tylko to jest właśnie. I to jest najbardziej przykre, że lwy nie zdają sobie sprawy z tego, że czasami przekraczają tą granicę swoją i wchodzą w zakłopotania, a jednocześnie stawiają siebie po drugiej stronie, czyli znaku wodnika, i wpadają
jakby w nurt zupełnie inny i w tym nurcie takiego przyjaciela kompletnie wszystkich zatapiają się i w pewnym momencie tracą władzę nawet nad sobą i nad swoim umysłem, swoim działaniem i wtedy po prostu stają się ofiarami własnych marzeń, własnych dążeń, tego wszystkiego, co jest jego, a nie udało mu się zdobyć. I takich lwów w rzeczywistości, jeżeli spojrzymy, to jest 50% niezadowolonych z siebie jako postać lwa, czy postać z tej daty urodzenia. Także jest to duży procent. Jest to naprawdę duży procent, a nawet bym śmiał, że jeszcze więcej. I to jest bardzo charakterystyczne dla tych znaków. Także tutaj trzeba przyznać, że to trzeba zaznaczyć. Ja już kończę, uciekam. Przepraszam wszystkich, jutro się spotykamy. Jutro będą dalsze historie oczywiście o lwie, a na ten czas zostawiam Państwa i przede wszystkim z Bogiem. A ja rozmywam się jak zawsze.